Ogrzewanie podłogowe. Luksus, Czy praktyka? a nie Czy drogie? zalety? Czy wady? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Witam Cię jeszcze raz na moim kanale, Witam Melanie. Cię serdecznie. Witam Was serdecznie. Nie przedłużając, dalej przechodzimy do ogrzewania podłogowego. Marcin, słuchaj, totalnie nie wiem, jak to ogrzewanie działa i chciałabym, żebyś przybliżył mi, na jakiej zasadzie działa to ogrzewanie. Jasne. Więc ogrzewanie podłogowe jest w podłodze. Jak sama też nazwa wskazuje, ale to za bardzo nam nie mówi, co się tutaj dzieje, co nie? Dokładnie. Generalnie mamy, tak dla wyjaśnienia, dwa rodzaje ogrzewania podłogowego. Albo może być wodne, czyli krąży nam w tej podłodze jest woda i ona nam oddaje ciepło. To tak na razie w bardzo telegraficznym skrócie. Albo można mieć matę elektryczną i wtedy ta mata się rozgrzewa, zużywa nam prąd i też nam rozgrzewa podłogę, a później podłoga nam rozgrzewa resztę. Ale my w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o takim ogrzewaniu podłogowym, w którym krąży nam woda w podłodze. Czyli są to jakieś instalacje. Tak, jest tutaj instalacja, na przykład w tym pomieszczeniu mamy ogrzewanie podłogowe, bo nie widać żadnych grzejników, nie mamy żadnych klimatyzatorów, więc na pewno tutaj jest ogrzewanie podłogowe. Teraz jest już maj, więc ono nie działa, natomiast gdy byłaby tutaj zima, ta podłoga byłaby lekko rozgrzana po to, żeby oddawać ciepło do pomieszczenia. Czyli po prostu ciepła woda płynie w rurkach, które są zatopione po prostu w posadzce. Ta posadzka się rozgrzewa i promieniuje ciepłem do pomieszczenia. Brzmi to jak świetne rozwiązanie. Bo jest świetne, ma wiele zalet, bo jego nie widać. Czyli możesz sobie zaaranżować swoje pomieszczenie jak chcesz. Nie musisz się zastanawiać nad tym, żeby nie przykryć grzejnika. Jeżeli zakryjesz grzejnik, to on nie będzie działać. A jak zakryjesz fragment podłogi, no to dalej cała reszta będzie oddawać ciepło. Co za tym pewnie idzie, musi być to droższe rozwiązanie. A wiesz co? Bardziej takie luksusowe. Wiesz co? Kiedyś myślę, że tak. Czasami jeszcze jak jeżdżę na serwisy i widzę te stare ogrzewania podłogowe. Na przykład ostatnio widziałem powietrzne ogrzewanie podłogowe, czyli zamiast rurek z wodą były takie dziury w podłodze, takie otwory i tam dmuchała powietrze. Ale to Bardzo ciekawe. Pierwszy raz coś takiego Ja słyszę. też pierwszy raz coś takiego widziałem, więc tych ogrzewań podłogowych jest wiele, natomiast to jest takie specyficzne, zupełnie nie wiem, jak tam to się sprawdza, w sensie klienci mówili, że to pierwsza ich zima, bo kupili taki dom, natomiast wracając do takiego typowego ogrzewania, no to jest tam woda i czy to jest luksus właśnie, czy to jest ogrzewanie luksusowe. Z tym mi się też to skojarzyło, bo faktycznie 20 lat temu, jeżeli chciałeś ogrzewanie podłogowe, to przez to, że w Polsce w większości ludzie ogrzewali się grzejnikami, no to ta technologia nie była w Polsce i ona była faktycznie luksusowa. Natomiast teraz większość nowych budynków jest tak naprawdę z ogrzewaniem podłogowym. Nawet deweloperzy już budują bloki czy apartamenty, gdzie w większości to jest ogrzewanie podłogowe. Bo ludzie wtedy mają większą swobodę właśnie aranżacji. Jest to jakiś postęp technologiczny. Tak, postęp, że to jest, bo to nie jest trudniejsza technologia od grzejników, tylko po prostu jest inna po prostu. Jest praktyczna też. Moim zdaniem też jest bardziej praktyczna niż grzejniki. Też dużo lepiej zgrywa się nam z trendami ekologicznymi. Bo mamy parcie na pompy ciepła, mamy parcie na rozwiązania źródła odnawialne, czyli w sumie pompy ciepła, takie z tych najbardziej typowych, a pompa ciepła super współpracuje właśnie z ogrzewaniem podłogowym. Świetnie. A jak wygląda cena takiego ogrzewania w porównaniu do zwykłego ogrzewania klasycznego? Wiesz co, jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, no to w tej chwili to wychodzi około 230-40 zł za metr takiego ogrzewania. Może ciut taniej, może ciut drożej. Dajcie znać w komentarzach, ile Wy zapłaciliście za metr takiego ogrzewania podłogowego. Chętnie się dowiem, jakie są ceny. Natomiast czy one jest dużo droższe od grzejników? Nie aż tyle. Myślę, że też zależy bardzo dużo, jak zwykle, z jakich materiałów ktoś to poskładał. Czy kupił wysokiej jakości rurki, czy gdzieś tam przeoszczędził. Też ogrzewaniem podłogowym też trzeba sterować, sterowanie ogrzewaniem podłogowym też może sporo kosztować, bo wtedy w każdym pomieszczeniu mamy sterownik, tych sterowników wtedy jest dużo i wtedy już ta kwota nam za całość znowu rośnie. I to dużo więcej niż w przypadku grzejników, gdzie taki sterownik do grzejników kosztuje około 40-50 zł, a do ogrzewania podłogowego, jak weźmiemy całość, no to pewnie będzie to bliżej 400-500 zł za pomieszczenie, żeby nim sterować. A jak to wygląda w przypadku serwisowania takiego ogrzewania, w przypadku jakiejś usterki?
Wiesz co, to może tak, serwisowanie jedno, usterki drugie, super pytania, bo dla rozwiania jakby Waszych wątpliwości, no z ogrzewaniem podłogowym, jak jest dobrze zrobione, generalnie zrobisz je raz i już w zasadzie nic z nim nie musisz robić. Jego nie trzeba serwisować. O ile na przykład takie zwykłe grzejniki, no to raz na jakiś czas wypadałoby je wyczyścić, no bo tam się zbiera kurz, no po prostu to później jest takie siedlisko dla bakterii tak naprawdę. No to w przypadku ogrzewania podłogowego ono jest bardzo higieniczne, no bo nie ma co się tu zabrudzić. Jakby nie ma też rotacji powietrza, jest mniejsza jakby te powietrze mniej jakby się rusza, więc jakby ogrzewanie podłogowe jest polecane dla alergików z tego też powodu. Super, świetna informacja. A o awaryjności, no tak jak mówię, tam nie ma co się zepsuć. No, chyba że wywiercicie sobie wiertarką dziurę w podłodze i traficie na rurkę, no to wtedy, no sorry, no to jest problem. Jasne. Natomiast poza tym jakby nic się z tym nie dzieje tak naprawdę. No może jeżeli macie słabej jakości wodę, ktoś Wam po prostu tą wodę, którą wpuścił w ogrzewanie podłogowe, wlał zwykłą i była bardzo twarda, to faktycznie może coś się złego z tym stać. Natomiast tego się da łatwo uniknąć, jeżeli byście chcieli wiedzieć, w jaki sposób. Mam kilka odcinków o wodzie w ogrzewaniu. Znajdziecie je tutaj i tutaj. I zapraszam Was do oglądania, a my tymczasem wracamy dalej. Mam pytanie, a jakie są wady takiego ogrzewania? Myślę, że największą wadą jest to, że ogrzewanie podłogowe działa bardzo wolno. Czyli jeżeli na przykład wyjechałeś na wakacje, wracasz i chciałabyś je odpalić, to zanim się zrobi ciepło, to może minąć nawet 1-2 dni. Zależy jak bardzo się wychłodził budynek, bo musi się zagrzać woda w tym ogrzewaniu, później się musi zagrzać cała posadzka i to dopiero zaczyna ogrzewać nam pomieszczenie i to trwa. Czyli jest to etapami, tak? No to po prostu jest taki duży pociąg, który się mega obładowany węglem czy jakimś dużą ilością towaru, no i on się powoli rozpędza. Jak już się rozpędzi, to też działa to w drugą stronę, on długo oddaje ciepło, więc nawet jeżeli na przykład na dzień Ci braknie prądu i nie będziesz miała ogrzewania, to nie odczujesz tego tak naprawdę. Może spadnie o 1-2 stopnie temperatura w domu, natomiast to nie będzie jak przy grzejnikach, że przestaną grzać i w zasadzie za kilka godzin się już robi chłodniej. Nie, to ciepło będzie akumulowane tak naprawdę w tej podłodze. Rozumiem. A czy jest więcej wad takiego ogrzewania? No tak naprawdę ta bezwładność, czyli to, że się długo rozgrzewa, no trochę wyższy koszt jednak niż przy ogrzewaniu grzejnikowym. No i tak naprawdę moim zdaniem tyle. Tu nie ma wiele jakby wad. No, estetyka jest plusem, Oczywiście. więc jakby faktycznie moim zdaniem, ja osobiście gdybym miał budować dom w tej chwili, to pewnie bym wybrał ogrzewanie podłogowe, bo jeszcze kolejną zaletą jest ogrzewania podłogowego to, że super współpracuje z pompą ciepła, które jakby są teraz bardziej jakby promowane też przez ekologię i przez Unię Europejską. Więc A czy mógłbyś przybliżyć, na jakiej zasadzie jest to jakby obopólnie dobra decyzja, podejmując te dwa rozwiązania? Wiesz co, jak mamy pompę ciepła, ona lubi niską temperaturę. W podłodze wystarczy, że woda ma 35 stopni, już jest ciepło. I dla pompy ciepła to są idealne warunki pracy tak naprawdę. A znowu przy grzejnikach, no to tak, zaczynamy jakąkolwiek zabawę od 40-45 stopni. I to grzejnik musi być bardzo duży, żeby przy takiej temperaturze dawał nam ciepło. Więc takie zwykłe grzejniki, jakbyśmy po prostu wymienili kocioł gazowy na pompę ciepła, nie zmieniając grzejników, no to ta pompa ciepła będzie miała gorszą sprawność niż w przypadku, gdy będzie współpracować z ogrzewaniem podłogowym. No bo musi podgrzać do wyższej temperatury, a ona wtedy ma gorszą sprawność. No więc jakby dlatego ogrzewanie podłogowe plus pompa ciepła to jest super. I to jest jakby, nawet jeżeli na ten moment nie planujecie mieć jeszcze pompy ciepła, ale zastanawiacie się, czy grzejniki, czy podłogówka, to podłogówka jest bardziej przyszłościowym rozwiązaniem, bo jak kiedyś będziecie zmuszeni wymienić kocioł gazowy na pompę ciepła, to będzie to bardziej ekonomiczne i też ekologiczne w sumie rozwiązanie. A powiesz więcej o tej ekologii w przypadku tego ogrzewania? Wiesz co, no tak naprawdę ekologia to trochę jak rozmawialiśmy z Salomeą o ogrzewaniu grzejnikami, że ekologia jakby w tym kwestii, dla mnie ekologia to jest mniejsze zużycie po prostu energii. Mniej zużywamy gazu czy prądu, no to mniej zanieczyszczamy środowisko. A ogrzewanie podłogowe nawet przy kotle gazowym będzie zużywać trochę mniej energii niż ogrzewanie grzejnikami,
Przez to, że jakby kocioł gazowy wtedy ma ciut lepsze jakby warunki pracy, bo kocioł gazowy też dla niego ma znaczenie, czy jest niższa temperatura. Nie tak dużo mniejszej niż przy pompie ciepła, ale jednak mimo wszystko trochę te 5-10% można urwać, no zawsze 5-10% mniej gazu, czyli więcej pieniędzy i mniej CO2 w atmosferze, więc Oczywiście, wszyscy same zadowoleni. plusy. No w zasadzie same plusy, tak, no jakby pomijając tylko tą kwestię jakby bezwładności, że no, trzeba na to ogrzewanie poczekać, ale to też się da załatwić, no to jakby jest to git. Jasne. Patrzeć. I jeszcze, czy ogrzewanie podłogowe nadaje się do każdego typu podłogi? O, zajebiste pytanie. W sensie super pytanie, bo w zasadzie to, jaką posadzkę dajemy, w sensie jaką wykładzinę dajemy na ogrzewanie podłogowe ma kolosalne znaczenie. Bo drewno jest dobrym izolatorem, więc jeżeli dajemy na przykład dajemy na ogrzewanie podłogowe panele drewniane, to trzeba inaczej zaprojektować to ogrzewanie podłogowe. To nie oznacza, że nie można tego łączyć, natomiast trzeba to już przemyśleć na etapie projektowania, budowania tego ogrzewania podłogowego. Jak na przykład ktoś nam zrobił podłogówkę, ale myślał, że będą tam kafelki, a my położymy jednak panele z drewna, będzie problem. A dlaczego? Wiesz co, bo drewno przewodzi gorzej ciepło, więc ta podłogówka będzie miała mniejszą wydajność. Po prostu będzie, to tak jakbyś więcej po prostu naładowała bagaży do auta. No będzie wolniej jechać, więc trzeba większy silnik. I to już trzeba wcześniej rozumiem. przewidzieć. Więc jeżeli wiemy, że na przykład będziemy mieli panele w danym pomieszczeniu, to trzeba gęściej położyć te rurki, które są zatopione i wtedy możemy to zrównoważyć tak naprawdę, ale trzeba już to wiedzieć wcześniej. Oczywiście, czyli daje to po prostu taki mocniejszy efekt. Tak, wtedy jest mocniejszy efekt. To ma sens. Więc jeżeli nie wiecie, co będziecie chcieli położyć na podłogę, to lepszym rozwiązaniem, może nie idealnym, jest przesadzić z gęstością rurek. Może będzie później troszeczkę problem, że będzie przegrzewanie i trzeba będzie trochę to skorygować, wyregulować tą podłogówkę, natomiast jest to lepiej, bo zawsze jest jakby w tą stronę można, natomiast w drugą jest już problem. Co w przypadku, jeżeli mieszkamy w troszkę starszym budownictwie? Jak to wygląda w przypadku takiego ogrzewania i instalacji? Wiesz co, jeżeli chciałabyś na przykład zamienić ogrzewanie grzejnikowe na ogrzewanie podłogowe, to faktycznie jest trochę problem, bo musiałabyś skuć całą podłogę i pytanie, co mamy pod tą podłogą, bo jeżeli masz jeszcze taki budynek, nie wiem, sprzed 10 lat, to tam w zasadzie, tam nawet można by wyfrezować w tej wylewce, co już jest, rowki, wsadzić tam rurki, wyrównać to i położyć wykładzinę, już będzie ok. Ale jeżeli są takie naprawdę stare budynki, gdzie ta konstrukcja nie pozwala nam tego zrobić, trzeba by to rozkuć albo zrobić jeszcze jedną wylewkę, a wcześniej jeszcze styropian, no to będzie ten problem, że na przykład trzeba będzie wszędzie podnieść wysokość o 10 cm, czyli zamiast 2,40 pomieszczenie będzie miało 2,30 i zaczyna się już robić klaustrofobicznie, więc jeżeli w starej kamienicy pewnie łatwiej, bo możemy mieć duży zapas, o ile strop w ogóle nam pozwoli, bo to też jest jakby w sumie tak zahaczając o to, no takie ogrzewanie podłogowe, jeżeli chcemy położyć w budynku, który nie ma takiej trwałej, takiej betonowej konstrukcji stropu, no to może być problem, bo to dużo waży. To waży kilkanaście ton ten beton, który wylewamy. Więc jakby to przy modernizacji, no to właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy możemy wyfrezować ten beton, który już jest i w tym położyć podłogówkę. Wtedy to jest w miarę jeszcze jakby tanie i sensowne rozwiązanie. Jeżeli nie, to czy mamy możliwość zabrania sobie tych 10 minimum centymetrów, a w zasadzie nawet trochę więcej, 15 z wysokości, a 3, czy w ogóle konstrukcja nam pozwoli, czy te dodatkowe kilkanaście ton, które wyląduje na podłodze, czy ten strop w ogóle to wytrzyma. Więc to już warto zaprosić specjalistę i zapytać go, czy to w ogóle u mnie ma sens, czy to jest w ogóle realistyczne. No chyba że po prostu widzimy, że po prostu mamy za małą wysokość, no to wtedy już tak na szybko możemy sobie odpowiedzieć. Natomiast generalnie zrobienie podłogówki później będzie dużo droższe niż zrobienie tego na samym początku, kiedy budujemy coś nowego. Jasne. Czy są jeszcze jakieś ważne aspekty, które możesz dodać jakby do tej wypowiedzi?
Ja mam taki odcinek o sterowaniu strefowym, bo jakby tym ogrzewaniem, tak jak tutaj pewnie zauważyłeś, są takie małe jakieś takie wyświetlacze na ścianach i potem też można poznać, że jest ogrzewanie podłogowe. Bardzo popularne jest sterowanie strefowe i jakby tutaj są różne opinie. Z jednej strony fajnie, bo w każdym pomieszczeniu możemy mieć różną temperaturę, ale z drugiej strony w praktyce, jak mamy takie duże przestrzenie, to nie da się zrobić, żeby w jednym pomieszczeniu było dużo chłodniej niż w drugim i w zasadzie to jest takie, czasami może być to przepłacone, że wydasz 8 tysięcy na jasne. sterowanie tym. Miałem takiego ostatnio klienta, który właśnie mówił, że wydał 8 tysięcy na sterowanie strefowe, no i super. W zasadzie wszędzie mam tą samą temperaturę, no i tak se 8 tysięcy poszło na to i w zasadzie no tyle, że może zobaczyć, a u syna mam tyle stopni, ale no i tak w sumie mamy wszędzie to samo. A na jakiej zasadzie działa to sterowanie? Wiesz co, to jest tak jak masz pokrętło na grzejniku, tylko że tam ten grzejnik albo dostaje wodę, albo nie. No i tak samo jest w ogrzewaniu podłogowym, że po prostu ten sterownik albo odpala to ogrzewanie podłogowe, albo je wyłącza. Czy jest to jakiś panel po prostu? Tak, to są takie kolejny panele, jak mamy kontrolny, tutaj tak? na panele tutaj na ścianach i tam po prostu wybierasz, jaką chcesz mieć temperaturę. I ten sterownik tak uruchamia to ogrzewanie podłogowe, żeby ono grzało bądź nie grzało. Też miałem taki odcinek o sterowaniu strefowym, czy warto, czy nie warto, jakie są wady i zalety. Także serdecznie, moi drogi widzu, zapraszam Cię do takiego materiału. Gdyby mielibyście jakieś pytania, coś Wam by się jeszcze zrodziło po obejrzeniu tego odcinka, to zadawajcie pytania w komentarzach. Ale najważniejsze rzeczy, które warto byłoby zapamiętać z tego, no to co, żeby jest to ekologiczne, jakby przyszłościowe rozwiązanie, patrząc przez pryzmat tego, w jakim kierunku idziemy, że jednak te pompy ciepła siłą rzeczy będą raczej bardziej używane niż ogrzewania gazowe czy inne. Nie jest to wcale takie drogie rozwiązanie. Ergonomiczne wręcz bym powiedziała. Jest to ekonomiczniejsze rozwiązanie, więc długoterminowo myślę, że ta niewielka dopłata do grzejników, myślę, że Wam to się zwróci. No i jeżeli byście chcieli modernizować stary budynek do ogrzewania podłogowego, no to tutaj myślę, że warto się zastanowić i warto wybrać specjalistę, żeby Wam doradzić, czy w ogóle to ma sens, bo raczej będzie to drogie rozwiązanie. Jeżeli byście chcieli założyć ogrzewanie podłogowe w swoim domu, jesteście z okolic Katowic, to ja Was serdecznie zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy. Tymczasem ja bardzo dziękuję Ci za pomoc Ja również. i za udział w naszym programie, Melanie. Wyczerpanie tematu. Proszę Cię bardzo. No i ja Wam dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, niech ciepło będzie z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Bęk, mamy to.